Pozdrawiam wszystkich. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak stworzyć niesamowity efekt podczerwieni w Lightroomie. To technika, która pozwoli Wam uzyskać niesamowite kolory, które zwykle widujemy w fotografii tak zwanej infrared. Ale tym razem nie potrzebujemy specjalnej kamery, wystarczy Lightroom i Wasze ulubione zdjęcie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać tak niezwykły efekt, to jesteś we właściwym miejscu. Jednak przed rozpoczęciem na szybko wytłumaczę, o co chodzi z tym infraredem. Fotografia w podczerwieni to technika fotograficzna, która wykorzystuje światło podczerwone do tworzenia obrazów. Światło podczerwone to część spektrum elektromagnetycznego, która właściwie jest niewidoczna dla ludzkiego oka, ale może być rejestrowana przez specjalnie przystosowane aparaty fotograficzne lub za pomocą filtrów podczerwieni. Oto kilka kluczowych aspektów tej techniki. Po pierwsze, sprzęt. Do fotografii w podczerwieni używa się aparatów z usuniętym filtrem blokującym podczerwień lub standardowych aparatów z nałożonym filtrem podczerwieni. Niektóre aparaty cyfrowe mogą być modyfikowane do rejestrowania wyłącznie podczerwieni. Przy fotografii tradycyjnej musimy posiadać specjalny film. Drugi to charakterystyka obrazu. Zdjęcia w podczerwieni charakteryzują się unikalnym wyglądem. Zieleń roślinności często staje się biała, bardzo jasna lub czerwona, podczas gdy niebo, woda mogą wydawać się bardzo ciemne. Skóra ludzi może wyglądać gładko i bez skaz, co nadaje portretom surrealistyczny wygląd. I oczywiście zastosowanie tej fotografii jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, w tym w sztuce, nauce, kartografii, archeologii i fotografii lotniczej. W naukach przyrodniczych na przykład pozwala na badanie zdrowia roślinności. W archeologii może pomóc w odkrywaniu ukrytych struktur. Fotografia w podczerwieni oferuje unikalny sposób widzenia światła, ujawniając detale i strukturę, które są niewidoczne w standardowej fotografii. Do uzyskania najlepszych efektów musimy spełnić właściwie 3 warunki. Pierwszy, zdjęcie musi być zrobione w plenerze, najlepiej z dużą ilością zieleni. Drugi warunek to duży kontrast fotografii i trzeci to, który sprawi, że spełnimy drugi warunek, to znaczy zdjęcie musi być zrobione w jasny, słoneczny dzień. Z tymi wiadomościami możecie teraz spokojnie zająć się edycją. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jak widzicie, przykładowe zdjęcie spełnia te wymogi, o których mówiłem na wstępie. I pierwszą rzeczą jest standardowo chyba przejście do zakładki Basic. Oczywiście jesteśmy w panelu Develop. I tutaj delikatnie podniesiemy temperaturę barwową, żeby leciutko to zdjęcie zażółcić. I tutaj wedle Waszych potrzeb gdzieś około 20, ja u siebie może 21 temperaturę barwową. Jak widzicie, bardzo to zmieniło kolorystykę, ociepliło. Będzie to takim wstępem do dalszej pracy. Także zmienimy i tak całkowicie kolorystykę. Nie musicie się tutaj o to mocno martwić. Kontrast. Kontrastu dodamy na około 10 na plusie. Highlight tutaj ujmiemy dosyć mocno, czyli na minus 70. Cienie, shadow tutaj wrzucimy na 30, żeby troszeczkę zwiększyć kontrastowość tego zdjęcia, dlatego biele zrobimy na 20 i czernie na plus 20, tak samo. I mamy już, można powiedzieć, podstawowe rzeczy, które będą dalej potrzebne. Ewentualnie możemy teksturowanie wrzucić na plus 10 i dehaze także na plus 10. Delikatnego kontrastu dodać, takiego wyostrzenia. Jak powiedziałem, przyda to się w dalszej części obróbki. Ok, możemy zamknąć teraz sobie tą sekcję Basic i przejdziemy do krzywych. Tutaj na tych krzywych podstawowych pierwsze co zrobimy to nasz punkt lewy
dolny róg i tutaj na input 0, na output 20, czyli lekko wyszarzymy i zmniejszymy kontrast w tej chwili dla całego zdjęcia. Następnie stawiamy punkcik i tutaj input na 66, natomiast output na 68 i jeszcze jeden właściwie punkcik na górze i tutaj będzie 188 na wejściu i 180 równo damy na wyjściu. Oj, taką lekką łódkę zrobiliśmy i przejdziemy dalej do już ustawiania kolorów. I ktoś by powiedział, że przejdziemy do color gradingu, ale przed tym wszystkim jeszcze zajrzymy do sekcji kalibracja i tutaj przy kolorze czerwonym na barwie dodamy czerwonego, jak już powiedziałem, na 15, zielonego także na hue ujmiemy minus 70, natomiast niebieski na minus 100, czyli na maksa w lewą stronę. Jak widzicie, zrobiło to nam dość pomarańczowo, ale właśnie teraz przejdziemy do kolor mixera i tutaj mamy barwa, nasycenie i światło i będziemy sobie w tych trzech polach teraz zmieniać tą naszą kolorystykę. I jeśli będziemy na barwie, to zmienimy czerwonego, dodamy na 20, orange zmniejszymy do minus 70, yellow, jak widzicie, już zaczyna nam tutaj ta czerwień wchodzić, żółtego także zmniejszymy do nawet minus 90 i niebieskiego dorzucimy na przykład na 25, niebo ładnie tutaj zaznaczymy. Ok, teraz przejdziemy do saturacji. Czerwonego dodamy na 10, orange zmniejszymy na minus 30, natomiast niebieskiego na minus 20. I przejdziemy do luminance i tutaj czerwonego damy na plusik na 50, orange na plusik 60, tak samo yellow 60, natomiast niebieski tym razem ujmiemy do minus 40. O, nie wpisało się. Do minus 40. O. I zobaczcie, co się dzieje. Już mamy elegancko zrobiony nasz efekt. Teraz, jeśli zauważycie, to zielony w słońcu ma dominantę żółtego, czyli aby zmniejszyć tutaj troszeczkę te duży, mocny efekt, możemy po prostu ten żółty leciutko odjąć lub dodać w zależności od tego, czy chcemy, żeby nam się to mocniej świeciło, czy mniej. Jak widzicie tutaj na pomarańczowym też to ładnie działa, jednak czerwony nie za dobrze, dlatego należy tutaj sobie to ustawić już wedle potrzeb. Ewentualnie później, jeżeli zrobicie preset, to pamiętajcie o tym, że w każdym momencie możecie tutaj wejść i to sobie pozmieniać. Oczywiście teraz możemy przejść jeszcze raz do sekcji Basic i jeszcze sobie delikatnie popoprawiać, na przykład ekspozycję, skoro jest lekko za ciemno, to delikatnie na plusik. Światła tutaj mieliśmy 70, możemy jeszcze zwiększyć na jakieś 81 nawet i cienie też tutaj damy na plusik, no niech będzie 42 i jak widzicie dostaliśmy taki fajny efekt i jeszcze żeby to wszystko wzmocnić możemy użyć ładnego gradientu, który od spodu nam tutaj przyciemni ten cały efekt, czyli przechodzimy do maskowania. Tutaj wybieramy
gradient linearny i po prostu ciągniemy. Jak widzicie, krzyżyk nam się pojawił jako kursor, łapiemy na samym dole i przeciągamy to mniej więcej do takiej wielkości i teraz ekspozycji ujmiemy w zależności jak chcemy, bo jak widzicie, zaciemnia nam to cały dół, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Można coś takiego zrobić i efekt mamy gotowy. Ja tutaj sobie już przygotowałem wcześniej ten sam jakby preset i jeśli wrzucimy na przykład sobie takie już bardzo znane zdjęcie, to możemy właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I tak jak Wam powiedziałem, jeżeli mamy ten czerwony mocno taki uwypuklony, to możemy przejść tutaj i jeszcze, jak widzicie, zmniejszyć jego moc i natężenie. Także luminance tak samo, jak widzicie, można sobie jeszcze to wszystko dopasować w zależności od tego, jaką moc chcecie mieć tego efektu. Jak zawsze powtórzę, jest tutaj ta cała kolorystyka przesadzona ze względu na zmiany, jakie YouTube wprowadza podczas renderowania i wrzucania tych filmów. Dlatego widzicie to na pewno troszeczkę za jaskrawe, a jest to jeszcze jaskrawsze u mnie w tej chwili na monitorze. Także jak przejdziemy sobie, to tak to zdjęcie wyglądało na początku, tak wygląda po naszych przeróbkach. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten tutorial pomógł Wam odkryć nowe możliwości edycji zdjęć w Lightroomie i że teraz będziecie mogli cieszyć się niesamowitym efektem podczerwieni na swoich fotografiach. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jak Wam poszło i czy macie jakieś pytania. Nie zapomnijcie też zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych poradników i inspiracji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!